Gdańsku cena za budżetowe trójpokojowe mieszkanie w dniu publikacji wywiadu z ministrem poszła o ponad 300 zł za 1 m2 w górę. To, co usłyszeliście, to jest opinia jednego z użytkowników naszego kanału o nieruchomościach na YouTube. Ja nie mogę tej opinii zweryfikować w żaden sposób, ale ona już pokazuje pewne nastroje. I w dzisiejszej audycji zobaczycie po pierwsze wyniki ankiet i wnioski z tych ankiet, jakie przeprowadziliśmy na temat kredytu 0% i w ogóle tego, co się dzieje na rynku nieruchomości w tej chwili, a także Wasze opinie wyrażane na temat tej sytuacji. Dodam, że będą to opinie oczywiście różnorodne. Jedni są mniej pozytywnie nastawieni, inni bardziej pozytywnie nastawieni do przyszłości rynku, ale mianownik jest chyba jeden. Wszyscy mają ogromną niepewność co do tego, jaka czeka nas przyszłość. I jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, to oczywiście subskrybuj ten kanał. W komentarzach dziel się opiniami o rynku oraz sugeruj propozycje nowych tematów na tym kanale, a także wspieraj nas, bo wspierający zawsze dostają więcej. Zawsze możesz zobaczyć, co więcej dostaniesz, zgromadzam wsparcie na playliście dla wspierających. Zachęcam także do wchodzenia na stronę symen24.pl, na której znajdziesz dodatkowe materiały, takie, których z powodów technicznych nie możemy pokazać na YouTube, a również znajdziesz tam kursy o obrocie nieruchomościami. Dla porządku na wstępie wyjaśnię, że w tym naszym programie usłyszycie również Wasze wypowiedzi osób, które korzystają z naszego kanału, Wasze komentarze. Zostaną te komentarze przeczytane przez sztuczną inteligencję, więc autorów wypowiedzi przepraszam, że to nie jest ich własny głos. No ale cóż, takie są teraz czasy. Przedstawię Wam również takie podsumowanie 3 ankiet z naszego kanału i samą analizę oraz wnioski, co wynika z Waszych odpowiedzi i może najlepiej zacząć jest od tych ankiet. Otóż pytaliśmy Was, co sądzicie w ogóle o programie 0%, czy on wejdzie w życie, czy nie i czy będziecie chcieli z niego skorzystać. I ta akurat pierwsza ankieta dotycząca tego, czy skorzystasz z tego programu, wobec tego po zapowiedzi ministra poczekasz do 2025, jest o tyle ciekawa, że Wasze odpowiedzi są różne. Ona jest najświeższą ankietą, więc jeszcze nie chcę koniecznie zdradzać wszystkiego, co się w niej stało, ale powiem Wam tak, że pewien odsetek, spory odsetek respondentów jest gotowy odłożyć decyzję o zakupie mieszkania do 2025 roku, ale też wiele osób jest sceptycznych co do tego, czy w ogóle ten program mimo tej zapowiedzi wejdzie w życie. No i oczywiście liczę na Wasze dalsze głosy dotyczące tej właśnie ankiety. Możecie głosować, to jest, mam nadzieję, jeszcze coś, co możemy uzupełnić. Natomiast mamy też pytania takie, czy wierzycie w wejście tego kredytu mimo zapowiedzi ministra Paszyka? I powiem, co mnie zadziwiło, 68% respondentów w chwili, kiedy nagrywam ten program, twierdzi, że program nie wejdzie w życie. 23% twierdzi, że program zostanie zrealizowany. Jest to znacząca mniejszość, 9% nie ma zdania. Jak odmienne są te opinie, to uzmysłowi Wam wypowiedź 2 Justyn, którą za chwilę tutaj zacytuję, ale powiem też, że robiliśmy ankietę na temat słuszności lub niesłuszności wyrzucenia do kosza ustawy o podwyższeniu podatku od czynności cywilnoprawnych, tak zwanej ustawy antyfliperskiej. A sądząc po wynikach głosowania, z fliperami chce walczyć głównie Lewica razem ręka w rękę z PiS-em. Ale jakie Wasze były to odpowiedzi? 53% respondentów powiedziało, że zna konsekwencje tej ustawy dla zwykłych obywateli i cieszy się, że projekt został odrzucony. 21% respondentów twierdzi, że zna konsekwencje dla zwykłych obywateli,
ale uważa, że to jest źle, że ten projekt został odrzucony i to są ci, którzy świadomie uważają, że należy walczyć z fliperami. Rozumiem, że oni są postrzegani jako osoby szkodliwe dla rynku. Wśród osób, które nie znają, jakie są konsekwencje dla zwykłych osób nie będących fliperami, można powiedzieć remis 6% do 6%. Nie wiedzą, co zrobić z tym projektem. Pewnie głosują według swoich sympatii politycznych. Nie wiem, trudno powiedzieć. 14% jest niezdecydowanych. Z wyników tych 3 ankiet można wyciągnąć poważne wnioski dotyczące stanu naszego rynku nieruchomości i jego przyszłości, ale zanim je przedstawię, to na chwilę oddam głos Wam, Waszym komentarzom. Posłuchajmy, co mówiły na przykład 2 Justyny o szansach wejścia w życie pomysłu kredytu 0%. Mimo tego, że na ten moment wydaje się to nieprawdopodobne, to uważam, że wejdzie. Być może w przyszłym roku. Była to tak sztandarowa obietnica, że choćby nie wiem, jak trudno władzy będzie to wprowadzić, to zrobi to. Kwestia możliwej całkowitej utraty zaufania od własnych wyborców, które to Platforma kiedyś już zaliczyła. Jestem prawie pewna, że ten kredyt nie wejdzie. Oni to obiecują, ale przesuwają. Jak to dłużej potrwa, to po pierwsze, problem z deficytem budżetowym będzie bardziej zauważalny i będą mieli powód, żeby z tego zrezygnować. Po drugie, sytuacja gospodarcza może spowodować spadek inflacji i rozpocząć cykl obniżek stóp procentowych, a to będzie dobrym powodem, żeby zrezygnować z programu. Moim zdaniem wyborcy Koalicji Obywatelskiej, taki stabilny trzon, są przeciwni temu programowi. Szczerze mówiąc, to jest strzelanie sobie w stopę. Jak widać, obie panie wyrażają ogromną niepewność, chociaż ich wnioski są odmienne. Jedna uważa, że ten program wejdzie w życie, druga, że nie. Nie można powiedzieć, aby obie się cieszyły. Ale jeszcze jedna opinia, tym razem pani Jolanty. Wiemy wszyscy, ile negatywnych opinii zebrały kolejne rządowe programy wsparcia dla kredytobiorców, chcących nabyć swoje pierwsze mieszkanie w dobie wysokich stóp procentowych. Głównym zarzutem wobec dopłacania do tych kredytów przez państwo był skokowy wzrost cen tychże. A czy ktoś odpowie, jaki wpływ na rynek nieruchomości może mieć sukcesywne obniżanie stóp procentowych przez RPP w przyszłym roku? Czy wobec niedostatecznej podaży i tańszych kredytów mieszkaniowych ceny nieruchomości nie wzrosną, gdy Polacy ruszą masowo na zakupy? Oczywiście przy założeniu, że gospodarka będzie się miała dobrze, a stopa bezrobocia nie wzrośnie. Od razu powiem, że jest to bardzo ciekawe spostrzeżenie. Co się stanie, jeżeli za rok, za 2 lata będą znacznie niższe stopy procentowe na kredytach? No i prawidłowość zazwyczaj, podkreślam słowo zazwyczaj, jest taka, że w czasach, gdy stopy procentowe są niższe, to wzrasta skłonność do kupowania nieruchomości, do inwestowania w nieruchomości, chociażby po to, żeby na przykład zarabiać na wynajmie, która wtedy relacja czynszu do ceny wydaje się wielu osobom atrakcyjniejsza niż to, co mogą otrzymać na przykład na lokacie w banku, czy też z obligacji. Więc to, co napisała pani Jolanta o tym, że to jest bardzo ciekawe pytanie, co stanie się i czy ceny nie wzrosną, kiedy Rada Polityki Pieniężnej zacznie, i jeżeli zacznie oczywiście, obniżanie tych stóp procentowych. Odpowiedź jest taka: jeżeli nic się nie będzie działo innego na rynku, a stopy procentowe będą spadać, to duże szanse są również na to, że będzie większe parcie na kupowanie mieszkań, ale to parcie nastąpi w taki sposób naturalny. I też wtedy deweloperzy będą wiedzieli, aha, zmienia się po prostu cykl gospodarczy, teraz będzie przez ileś lat okres niższych stóp procentowych, warto wobec tego inwestować, wiemy, jakie my będziemy ponosili koszty, przynajmniej mamy nadzieję, że wiemy, jakie będziemy ponosili koszty kredytowania nas, a wiemy też, co czeka nabywców, wiemy też, że załóżmy będzie rosła ich płaca, przy niższych stopach procentowych oni, ci kupujący, powinni do nas przyjść. Tak to będzie. Ale dziś mamy sytuację troszeczkę inną. Mamy sytuację taką, że deweloperzy tak naprawdę nie wiedzą, co ich czeka. Widzą, że są wysokie stopy procentowe, które zniechęcają wiele osób, czy też uniemożliwiają im kupowanie mieszkań. I to nie dlatego, jak minister Paszek gdzieś tam powiedział, że to z powodu wysokich stóp procentowych wyłącznie,
nie kupujemy mieszkań, tylko przypomnijmy sobie, że te mieszkania mocno zdrożały i teraz te właśnie wysokie stopy procentowe w połączeniu z tymi wzrostem cen, który nastąpił wcześniej, powoduje, że wysokie są tak ceny, że po prostu ludzi nie stać, nie mają zdolności kredytowej, nie tylko dlatego, że są wysokie stopy procentowe, ale także dlatego, że to, na co mają się zadłużyć, również mocno podrożało. Krótko mówiąc, ta szansa na zakup nieruchomości uciekła. I deweloperzy dzisiaj, to do tego jeszcze wrócę w podsumowaniu, podobnie jak inni, nie wiedzą, będzie kredyt 0%, czy też go nie będzie. I nikt nie podejmie decyzji dziś o inwestowaniu ogromnych pieniędzy, robieniu ogromnych wysiłków w budowanie nowych mieszkań tylko dlatego, że jest jakaś mglista obietnica dotycząca, że być może będzie jakiś kredyt 0%, ale nie wiadomo, czy będzie i nie wiadomo jaki. To jest chyba największy problem w tej chwili na rynku. Do tej pory oddawałem głos paniom, więc czas nadszedł, aby wypowiedzieli się dwaj panowie. Wszyscy dookoła mówią, jak te programy są szkodliwe, a rząd i tak za rękę z deweloperami i bankowcami je wprowadza, twierdząc, że one są potrzebne. Żyjemy w absurdalnym kraju i to z roku na rok jest coraz mniej zabawne. We wszystkich krajach w Europie ceny nieruchomości lecą w dół, tylko Polska dzięki politykom jest po drugiej stronie. Doszło do tego, że sprzedając mieszkania w niektórych krajach Europy Zachodniej nie można za uzyskane pieniądze kupić mieszkania w Polsce. Skoro tak mówi się, że to wspieranie deweloperów i banków, to ja mam pytanie. Czemu z programu nie są wykluczone mieszkania z rynku wtórnego? Przecież dopłacanie do nich kompletnie nic nie wnosi, to znaczy podnosi tylko ich ceny. Z kolei dopłaty do pierwotnego dadzą o wiele więcej. Będą nowe budowy, więcej miejsc pracy, gospodarka skorzysta, więcej będzie z podatków i tym podobne. Nie chcę prowadzić w tej chwili wielkiej polemiki z poglądami pana Kuby i pana Andrzeja, ale warto zauważyć, że jeżeli kredyt taki preferencyjny dawany jest na mieszkania również z rynku wtórnego, to skutki są dwa. Po pierwsze, ten strumień pieniędzy jest skierowany zarówno do tych, którzy już posiadają mieszkania dawno temu kupione, a część pieniędzy idzie tylko na deweloperów. Wobec tego można powiedzieć, że ponieważ wspieramy rynek wtórny, no to deweloperzy są mniej finansowani przez ten program, mniej budują w związku z tym i tak de facto powstaje mniej mieszkań. A skoro mamy mniejszą pulę mieszkań, no to nic dziwnego, że ceny drożeją, zwłaszcza wtedy, kiedy dotujemy również zakupy mieszkań tych, które są na rynku wtórnym. Z drugiej strony można również zrozumieć decydentów, dlaczego wpuścili ten rynek wtórny. Otóż w niektórych miejscowościach w Polsce po prostu nie ma rynku pierwotnego. Naprawdę, wyobraźcie sobie, że są miejscowości, te małe, gdzie po prostu deweloperom się nie opłaca budować, albo jest to bardzo znikoma podaż mieszkań deweloperskich, albo wręcz jej nie ma, ponieważ ceny w danej lokalizacji mieszkań po prostu nie odzwierciedlają możliwości czy też kosztów budowania tych domów, no i też popyt nie jest wystarczający. W końcu deweloper nie będzie budował mieszkania bloku składającego się z jednego mieszkania. Jednak czy nie lepszym byłoby rozwiązaniem, aby właśnie tę podaż mieszkań, czy też problem budowy mieszkań w tych małych miejscowościach, gdzie nie opłaca się deweloperom, wzięło na siebie państwo w ramach tego lansowanego przez Lewicę, posłów Lewicy, programu budowy mieszkań, no nie nazwijmy to komunalnych, nazwijmy to mieszkań społecznych, a nie wylewania dziecka z kąpielą i po prostu pompowania pieniędzy, dużych pieniędzy w to, żeby zasilać zarówno rynek pierwotny, jak i właśnie rynek wtórny. No to decydenci powinni się nad tym zastanowić i my powinniśmy się zastanowić nad tym, jak wybierać decydentów, bo tak naprawdę to wszystko odbywa się za nasze pieniądze. Dodam też, że taki w ogóle program taniego kredytu, dopłat do kredytów, swoją drogą jest dość chytrym programem, dlatego że on prawie nic nie kosztuje państwa. Prawie powiedziałem, niewiele.
bo jeżeli państwo miałoby wybudować kilkaset tysięcy mieszkań w ramach tego mitycznego 200 tysięcy mieszkań w budownictwie socjalnym, gdyby to miało się odbywać z pieniędzy państwa, czy też samorządów, ale powiedzmy tych państwowych, to koszt szedłby w miliardy. A tymczasem tutaj państwo daje tylko przez jakiś krótki czas dopłaty do odsetek, do różnicy między oprocentowaniem kredytu na zasadach rynkowych, a oprocentowaniem na zasadach właśnie tych wspieranych. No i po prostu to się okazuje, że niewielką ilością milionów złotych można w cudzysłowie opędzić rynek, można bankom dostarczyć ludzi, którzy chętnie będą kupowali i potem też oni trafią do sprzedających, deweloperów oraz tych prywatnych osób. Wszyscy teoretycznie będą szczęśliwi, ale teoretycznie tylko, bo takie programy zawsze doprowadzają do wzrostu cen i być może nawet bardziej niż to, co poruszyła jedna z uczestniczek wcześniej, co się stanie, jeżeli zostaną w ogóle obniżone stopy procentowe. No tak, ale w tamtym przypadku te stopy procentowe zostaną obniżone w sposób przewidywalny i cała gospodarka, deweloperzy, o czym powiedziałem, będzie mogła dostosować swoją produkcję do przewidywanej koniunktury na rynku. A tutaj, tak jak powiedziałem, jest duża niepewność. Najwyższy zatem czas, aby podsumować to, co dzieje się na rynku i Wasze opinie. Po pierwsze, z tych ankiet i z Waszych wypowiedzi wynika, że opinie na temat programów i propozycji rządowych są potężnie zróżnicowane. Istnieje znacząca niepewność i podział w opiniach publicznych dotyczących nowych inicjatyw rządowych, takich jak program Kredyt 0% na start oraz zwiększenie, które już na szczęście upadło, tego podatku od czynności cywilnoprawnych. Ponadto mamy do czynienia z brakiem zaufania do realizacji obietnic wyborczych. Duża większość respondentów wyraża brak wiary w realizację tych obietnic. Przecież z tych ankiet wynika, że 68% nie wierzy, że ten program Kredyt na start zostanie wdrożony, mimo tego, że został zapowiedziany przez ministra. To jednak pokazuje nie najwyższy poziom zaufania do rządu. 68% na absolutne nie. Są jeszcze przecież w tej ankiecie tacy wahający się. No to przepraszam bardzo, kto uważa, że wejdzie? To jest wynik poniżej wyniku koalicji wyborczej w wyborach. Tego zaufania, że ten program jednak wejdzie. Ponadto chyba jest potrzeba jakiejś lepszej komunikacji rządu i w ogóle informowania obywateli, bo z tych ankiet, zobaczcie, wynika, że wielu z Was odczuwa brak konkretnej informacji. To znowu rodzi niepewność. Chcielibyście wziąć ten kredyt 0%, ja rozumiem, dla niektórych może być to korzystne, ale z tych ankiet wynika też, że spora grupa nie wie, co ma zrobić w tej chwili. Czy wziąć ten kredyt, czy czekać do 2025 roku na ten kredyt, czy może kupować teraz. No tak nie powinno być i ja sądzę, że państwo powinno dosyć tak bardziej jasny sposób mówić obywatelom, co będzie. Niepewność obywateli co do losu takich programów pomocowych, jak bezpieczny kredyt 2% oraz ten mityczny kredyt 0%, trwa już od końca zeszłego roku, 2023, bo już wtedy było w końcówce 2023 wiadomo, że ludzie tak rzucili się, mówiąc kolokwialnie, po te kredyty, że przekroczyli limity przewidziane w ustawie. Wiadomo było, że ten program zostanie zamknięty w 2024 roku, zamknięty w znaczeniu, że przestaną być rozpatrywane nowe wnioski o ten kredyt, bo on tak naprawdę nie został jeszcze skasowany. No ale teraz też mamy jakiś horror braku informacji, czy też mylnych informacji, trwający odkąd ministrem został pan Hetman. Tak więc to jest kamyczek do ogródka polityków z obu opcji politycznych, można powiedzieć.
W dodatku widzimy też zróżnicowanie wśród respondentów odpowiadających na te ankiety. W każdej z nich tych ankiet zauważana jest różnorodność opinii, co pokazuje, że społeczność ma różne priorytety i percepcje dotyczące polityki mieszkaniowej i finansowej. Znaczący sceptycyzm i niepewność to jest chyba taki klucz do zrozumienia rynku nieruchomości dzisiaj. Po pierwsze, część respondentów jest ogólnie sceptyczna co do tych zmian i tych nowych propozycji, a to może wynikać z wcześniejszych doświadczeń, zarówno tego, co stało się na rynku z cenami mieszkań po wprowadzeniu bezpiecznego kredytu 2%, jak i Waszych doświadczeń ze stopniem spełniania obietnic wyborczych przez obecną koalicję rządzącą. Przypominam tylko, że kiedyś w jakimś portalu był tak zwany Tuskomet, który pokazywał, jak tam w ciągu pół roku, czy tam pierwszych 100 dni są spełniane obietnice wyborcze i tego Tuskometru to już chyba nawet nie ma w internecie, bo wynik, krótko mówiąc, był nie najlepszy. I taki wniosek jest chyba dla rządzących, ale także dla nas, że wy oczekujecie, że zostanie zwiększona transparentność, że będzie lepsze informowanie obywateli i że będzie jakieś budowanie wreszcie zaufania na linii obywatel-rząd, bo tak jak my w tej chwili jesteśmy podzieleni w opiniach dotyczących rynku nieruchomości i jego przyszłości, to szczerze mówiąc ja dawno nie widziałem takiego podziału. A na tym rynku nieruchomości jestem już od wielu, wielu lat. Jest to taki okres, no można by powiedzieć, tak jak rolnik myśli, wyjdę na pole i może bym zasiał, a może zaorał. No nie wiem, co mam zrobić. I to zróżnicowanie w Waszych odpowiedziach na, zdawałoby się, proste pytanie, czy w związku z zapowiedzią kredytu 0% dokonaną przez ministra Paszyka chcę kupić mieszkanie, ale poczekam do 2025 roku i te odpowiedzi, że nie poczekam, bo kredyt nie wejdzie, a inni mówią, że jednak wejdzie, chcą skorzystać, a jeszcze ta duża, ogromna grupa, która mówi, że no nie wiem, co mam robić, po prostu nie wiem. Rządzie, popraw się, błagam, bo naprawdę to są poważne decyzje dla obywatela, gdzie ma mieszkać i on po prostu niech wie, czy ma kupować, czy nie kupować. No, prosimy o coś bardziej konkretnego. A jeżeli chcesz wiedzieć, co dzieje się na rynku nieruchomości i takie mieć wiadomości bardzo szybkie, to subskrybuj nasz kanał, pisz nam w komentarzach swoje opinie, sugestie nowych tematów. Zachęcam do wspierania kanału, bo wspierający zawsze dostają coś więcej. Zobaczcie to sobie na playliście dla wspierających. No i zachęcam również do wchodzenia na stronę symen24.pl, gdzie znajdziecie wiele naszych audycji o rynku nieruchomości wzbogaconych o dodatkowe treści, których z powodów technicznych po prostu nie jesteśmy w stanie pokazać na kanale YouTube, a także znajdziecie kursy dla osób, które chcą zainteresować się obrotem nieruchomościami. Cześć, trzymajcie się!